Ostatnio byłem we Włoszech. No dobra, nie byłem, ale znam kogoś, kto był i powiedział mi to i owo. I opowiedział mi, czym jeżdżą Włosi, szczególnie na południu. Jeżdżą małymi, miejskimi autkami. I co do nas de facto obchodzi? No to, że jak możecie zauważyć, po naszych drogach jeździ bardzo dużo przeskalowanych samochodów, wielkich SUV-ów, które de facto niekoniecznie są nam potrzebne w codziennej eksploatacji, bo przyznajcie, że często jeździcie po prostu sami albo z jednym pasażerem, więc wielkie auta nie są nam potrzebne, przynajmniej części z nas. I dla tej części ciekawymi samochodami są właśnie takie małe, miejskie autka, które są zwinne i tanie w eksploatacji, więc dla tych, którzy chcieliby właśnie taki tani, miejski samochód z końcówki lat 90. czy początku 2000, przygotowaliśmy dzisiejsze zestawienie 7 takich aut do 10 tysięcy, które są małe i zwinne, ale nie są wyborami oczywistymi. Zapraszamy na nowy odcinek Classic Auto. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zacznijmy od Francji i od wyboru dość oczywistego, czyli od Renault Twingo. Powiedzielibyście, że ta bryła ma już 32 lata, bo ja kompletnie nie. To auto się świetnie zestarzało, jest takim pociesznym, fajnym samochodem. O fajnych kształtach, jest bardzo pojemne, zwrotne jak na Francuza, bo wiadomo, Francuzy nie są zbyt zwrotne. I jest kandydatem na przyszłego klasyka, a przy tym spokojnie możemy nim jeździć na co dzień. Szczerze mówiąc, gdybym nie stracił wszystkiego na wakacje, to sam bym wszedł na OLX-a i kupił taki samochód. Twingo produkowano od 1992 roku do 2007, a w Kolumbii do 2012. Przez pierwsze 3 lata była dostępna tylko jedna, przestarzała jednostka napędowa z serii Clermont o oznaczeniu C3G o mocy 55 koni i pojemności 1,2. Trwała, ale wolna i przestarzała. Potem pojawiły się nowe jednostki serii D o pojemności 1149 cm3, czyli de facto 1,2, o mocy 60 i 75 koni w wersji 16-zaworowej. Silniki równie trwałe co przestarzałe OHV, ale dużo żwawsze i mniej głodne paliwa. Co do usterek, Twingo choruje przede wszystkim na chroniczne rdzewienie podwozia i progów, ale również możemy natknąć się na zbyt szybko zużyte poduszki silnika. Pamiętajmy również, że jest to Francuz, więc problemów z elektryką nie unikniemy. Ceny? Za 2000 dostaniemy jeżdżący egzemplarz w kiepskim stanie. W okolicach 5-6 tysięcy możemy liczyć już na zadbaną sztukę, więc można spokojnie stwierdzić, że jest to auto ekstremalnie tanie, które jest niewspółmiernie do ceny przyjemne w eksploatacji. Mam do Was teraz pytanie, czy widzieliście Lancia Y pierwszej generacji ostatnio na polskich drogach? No właśnie, ja też jej nie widziałem, głównie dlatego, że sprzedaż najlepiej szła we Włoszech, więc ten samochód jest tam najbardziej popularny. A jest to dosyć ciekawy wóz. Pod spodem jest to Fiat Punto z większymi czy mniejszymi zmianami. Zewnętrzne zaprojektował Enrico Fumia, czyli ówczesny szef designu Lancii. Jest to bardzo udany projekt. Zresztą na jego bazie chciano zaprojektować większą Lancię Libre, o czym pisaliśmy w 215 numerze Classic Auto. Niestety nie udało się to, no ale tak bywa. I generalnie cały obraz tego samochodu to jest po prostu bardziej prestiżowe, ładniejsze, bardziej dopracowane Punto z fajną mechaniką, właśnie prostą mechaniką fiatowską, więc jest to fajne połączenie trwałego, małego, zwinnego autka z nutą prestiżu. Lancia Y pierwszej generacji produkowano od 1995 do 2003 roku. Auto jest bardzo trwałe pod względem mechanicznym, jedynie jak to u Fiatów mogą pojawić się drobne problemy natury elektrycznej czy elektronicznej. Lancia Y napędzały głównie fiatowskie silniki z serii Fire, które uchodzą za trwałe. Ile musimy mieć w portfelu, żeby nabyć niewielką Lancię? Trudno tak naprawdę powiedzieć. W trakcie przygotowania się do tego nagrania nie znalazłem ani jednego ogłoszenia na polskich portalach. Na zagranicznych stronach zadbane sztuki wystawione są za 2-3 tysiące euro, czyli oscylujemy w założonym budżecie. Za stylowego malucha chyba warto, nie?
Na początku było o samochodzie pociesznym, potem o nieco bardziej prestiżowym, to teraz o takim nieokreślonym, czyli pierwszy Ford Ka. Był on zaprojektowany według idei New Age Design, według której zaprojektowano też ówczesnego pierwszego Focusa, który był genialnym samochodem dla niektórych, zdobył tytuł Car of the Year i tak dalej. Natomiast w tym przypadku opinie były podzielone. Nie każdemu ten samochód po prostu może się podobać, ale na pewno każdemu musi przypaść do gustu, jak ten samochód jeździ. Bo wiadomo, małe samochody są zwinne, łatwo manewrowalne, natomiast nie zawsze prowadzą się pewnie i neutralnie. Ford Ka takim samochodem był, prowadził się świetnie, z czego zresztą Ford słynął i słynie. Więc jest to samochód dla tych, którzy chcą od małego samochodu czegoś więcej niż przemieszczanie się od punktu A do punktu B. A dla amatorów jeszcze szybszej jazdy Ford zbudował wersję Street Ka lub Sport Ka z jeszcze lepszym zawieszeniem, z mocniejszym silnikiem 1.6, który naprawdę musi dawać czadu na krętych drogach. Model Ka pierwszej generacji rynkowy staż rozpoczął w 1996 roku i zakończył go 12 lat później. Wyprodukowano ponad 1 400 000 egzemplarzy. Na początku produkcji Ford jako motoryzacji do tego auta używał jednostki 1.3 z rodziny Endura, które były przestarzałe, ale trwałe i w miarę dynamiczne. Od 2002 montowano jednostki 1.25 Duratec, a także 1.6 Zetek w mocniejszych odmianach Street Ka i Sport Ka. Usterki? Przede wszystkim rdza i fordowskie problemy z elektroniką, choć w tym modelu przez skromne wyposażenie ograniczone do minimum. Ceny? Za normalną kaczkę zapłacimy nie więcej niż 5000, do 10 musimy wyłożyć za Street Ka lub Sport Ka, jeśli takie auto w ogóle znajdziemy. To niewielka cena za ogromną przyjemność z jazdy i auto, które jest inne niż wszystkie małe samochody. Wracamy do Francji i do kolejnej oczywistości, czyli że Francuzi zawsze budowali dobre, małe samochody, to przez to, że byli oni pionierami w przednim napędzie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ konstrukcja przednionapędowa dawała samochodom małym więcej przestrzeni w środku, dzięki czemu mniejsze samochody mogły mieścić więcej niż przestarzałe samochody większe. Po prostu. No i takie samochody jak Renault 4, Renault 5, Peugeot 205 to są już legendy i o nich po prostu dzisiaj mówić nie będziemy z dwóch powodów. Po pierwsze, to by było zbyt oczywiste, po drugie, no już ceny tych samochodów wywindowało bardzo wysoko, więc skupmy się na czymś tańszym, czyli na Peugeotie 106, który pojawił się w 90-tych latach. Był wszystkim tym, co mały francuski samochód powinien być, czyli był tani, był prosty, był zwinny, dawał przyjemność z jazdy, szczególnie w wersjach sportowych i mieścił sporo w środku. I jakkolwiek te odmiany właśnie sportowe są najbardziej poszukiwane dziś, to pytanie brzmi, czy Peugeot 106 w 2024 roku w normalnej wersji, na przykład 1.1, jest warty tego, żeby się nim zainteresować jako daily? No naszym zdaniem tak. Peugeot 106 rozpoczął swoją rynkową przygodę w 1991 roku, a zakończył ją w 2003. Przez ten czas wyprodukowano prawie 2 800 000 egzemplarzy. Pod maską małego Francuza montowano zarówno silniki benzynowe, jak i diesle. W przypadku tego auta najbardziej polecane są jednostki benzynowe. Każda z nich uchodzi za bezawaryjną. Najwięcej na rynku jest aut z silnikiem 1.1 o mocy 54 lub 60 koni mechanicznych. Jeśli chcecie coś mocniejszego, możecie rozejrzeć się za wersją 1.4, ale ich jest bardzo niewiele i często były przerabiane na zabawki do kajatesów. Najbardziej pożądane są odmiany GTI i Rally. Peugeoty 106 Rally Phase 1 są już białymi krukami i ich ceny odleciały. Wersję GTI można dostać za paręnaście tysięcy złotych. Warto poszukać modeli XSI, które jeśli są dostępne, nie będą droższe niż 10 tysięcy. Jeżdżącego Peugeota 106 z silnikiem 1.0 lub 1.1 można dostać już za 2-3 tysiące złotych, a zadbane egzemplarze oscylują w okolicach 5. Typowo usterki, nietrwałe przednie zawieszenie, korozja podwozia i elektryka mogą przysporzyć najwięcej problemów. Koniec lat 90. to był prawdziwy boom na samochody małe i miejskie.
Nawet Mercedes miał swoją A-klasę, to pokraczne W168, które no, mógł zaoferować niektórym swoim klientom. Audi też chciało wejść do tej zabawy i zaprojektowało A2, czyli auto godne XXI wieku, z aluminiowym, nowoczesnym nadwoziem, o bardzo niskim aerodynamicznym oporze, z bardzo pojemnym, przestrzennym wnętrzem, z bardzo bogatym wyposażeniem, ale niestety to klientów nie przekonało. Po pierwsze, to auto było po prostu za drogie oraz było zbyt dziwne jak na ówczesne standardy. Klient, który chciał kupić małe miejskie auto, chciał samochód, który miał określony kształt i tyle. A tutaj dostawał coś, co niekoniecznie mogło mu się spodobać, mimo że ten projekt był bardzo mądry, bo w środku Audi A2 było po prostu bardzo, bardzo dużym samochodem. Mimo tych wszystkich wad możemy się zastanawiać, czy warto spojrzeć na A2, jeśli chcielibyśmy kupić tanie miejskie auto. No naszym zdaniem warto się za tym samochodem rozejrzeć. Audi A2 było produkowane od 1999 roku do 2005. W tym czasie wyprodukowano nieco ponad 170 000 egzemplarzy. Auto było dostępne w 5 wersjach silnikowych. Pierwotnie dostępne były dwie jednostki o pojemności 1.4, benzyna i diesel. Obie godne polecenia. Potem pojawiła się wzmocniona odmiana silnika wysokoprężnego, dość awaryjny motor 1.6 FSI oraz ciekawostka, 3-cylindrowy diesel 1.2 TDI 3L. Był to projekt, który zakładał spalanie rzędu 3 litrów na 100 km. Tę odmianę jednak należy traktować raczej jako ciekawostkę lub coś dla ekscentrycznych kolekcjonerów. Co do typowych awarii, nietrwały układ kierowniczy, przednie zawieszenie, pękanie przewodów hamulcowych oraz, uwaga, przeciekanie aluminiowego nadwozia. Ceny? A2 jest sporo na rynku, a ceny oscylują w okolicach 10 000 złotych. Teraz czas na jedyne japońskie auto w naszym zestawieniu, czyli Mazdę 121, a właściwie Autozama Review. Czym był Autozam? To był taki subbrand Mazdy na rynek japoński, który sprzedawał właściwie samochody małe i kei-kary. No i pod nazwą Mazda 121 sprzedawano ten samochód w Europie. I czym on się takim wyróżniał? No przede wszystkim tym, że był małym sedanem, a na tamte czasy mały sedan to nie był taki popularny widok, szczególnie biorąc pod uwagę ogólny kształt tego samochodu, który przysporzył temu modelowi przydomków, szczególnie w Niderlandach, gdzie ten samochód w Europie był najpopularniejszy. Oprócz tego, oprócz charakterystycznego wyglądu, ten samochód po prostu był dobry. Miał bardzo dużo miejsca w środku, jak na mały samochód. Miał żwawe silniki, szczególnie 1.3 i był dosyć trwały, oprócz, wiadomo jak to w Japończykach, wszechobecnej korozji. Więc jest to na pewno samochód warty waszej uwagi, szczególnie, że jest on ekstremalnie tani. Mazda 121 była produkowana od 1991 do 1996 roku. Pod maską montowano silniki 1.1 o mocy 54 koni oraz 1.3 o mocy 73 koni mechanicznych. Był też wariant 1.5, ale to tylko na rynek japoński i australijski. Główną bolączką tego auta jest korozja oraz wadliwy otwierany dach. Poza tym auto jest naprawdę solidne. Co do cen, za 5-6 tysięcy dostaniecie całkiem dobry egzemplarz, o ile go znajdziecie, bo na portalach ogłoszeniowych nie ma ich zbyt wielu. Na koniec trochę angielszczyzny, tak zwany wake up call. Wiecie, że druga generacja Pandy ma już 21 lat. No dla niektórych może być to szok i niedowierzanie, niektórych znak, że czas już się umówić do reumatologa. Ja też nie wierzyłem, jak spojrzałem, natomiast tak, druga generacja Pandy jest już de facto tak stara. I czym była ta druga generacja Pandy? No Fiat musiał jakoś zastąpić oryginalną Pandę, czyli najtańszy, najprostszy model w gamie. I pytanie, czy im się udało? No biorąc pod uwagę samą sprzedaż przez 9 lat stażu rynkowego, to tak. 2 200 000 sprzedanych sztuk. No to mówi po prostu samo za siebie. Mówi o tym, że ten samochód był popularny, ludzie chcieli ten samochód kupować. Pytanie, czy ten samochód wszedł w buty pierwszej Pandy. No
Można powiedzieć tak, bo spełnia wszystkie założenia, które pierwsza Panda miała, czyli był to samochód prosty, był to samochód praktyczny, był to samochód tani, była też wersja 4x4, a nawet była wersja 100 HP, czyli taki trochę hot hatch lub warm hatch, jak zwał, tak zwał. 100-konna Panda, bardzo lekki samochód, który ma potencjał na przyszłego klasyka. Więc naszym zdaniem, i jakkolwiek ten samochód może wydać Wam się nudny, to jest to ciekawa opcja na prosty i tani samochód do jazdy, który w przyszłości może zyskiwać na wartości. Fiat Panda drugiej generacji produkowany był od 2003 do 2012 roku. W tym czasie sprzedano prawie 2,2 miliona sztuk. Pod maską znalazły się silniki z rodziny Fire od 1.1 do 1.4, a także diesel 1.3 Multijet. Wszystkie silniki uchodziły za udane konstrukcje. Co do usterek, szybko pojawiające się problemy z zawieszeniem oraz nietrwałe sprzęgło. Ceny? Wszystko zależy od stanu i wyposażenia, ale za 10 tysięcy złotych dostaniemy już naprawdę zadbany egzemplarz z klimą. A jest w czym przebierać, bo ogłoszeń internetowych jest po prostu ogrom. To były nasze propozycje ciekawych aut miejskich do 10 tysięcy złotych. Jesteśmy ciekawi, co Wy wybralibyście w tym budżecie na miejskie auto. Napiszcie nam w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.